Zacznijmy dziś, w miejscu, które jest nam wszystkim tak dobrze znane. Od tego cichego, wewnętrznego drżenia, które pojawia się na rozdrożu. Czasem to głośny alarm, czasem ledwie wyczuwalny szept, ale to zawsze sygnał, że stoisz przed wyborem. Jedna ścieżka, wydeptana i znajoma, obiecuje bezpieczeństwo i przewidywalność. Druga, porośnięta nieznanym, jest obietnicą wzrostu, ale i koniecznością rezygnacji z tego, co już znasz. W tych momentach, gdy świat zewnętrzny zwalnia, a twój wewnętrzny świat zaczyna wirować, czujesz ciężar decyzji i niemal zawsze towarzyszy mu lęk. To chwila tak fundamentalna dla ludzkiego doświadczenia, że w pewnym sensie definiuje nas. Każdy wybór to akt tworzenia, akt rzeźbienia własnego życia z surowego materiału możliwości. Ale ilu z nas zamraża się w tym punkcie, paraliżowanych przez grozę niepewności? Ilu wybiera znajome, choćby było ciasne i niewygodne, tylko dlatego, że lęk przed nieznanym wydaje się zbyt wielki? Często patrzymy na odwagę jak na cechę bohaterów z filmów czy książek, na brawurę, na brak strachu. Mylimy ją z genetycznym darem, z wrodzoną nieustraszonością, która jest dostępna tylko nielicznym. To głębokie nieporozumienie, to przekonanie, które trzyma nas w pułapce. Bo jeśli odwaga to brak strachu, a ty czujesz lęk, a czujesz go, jesteś człowiekiem, to znaczy, że nie masz odwagi. A skoro jej nie masz, to lepiej zostań tam, gdzie jesteś. Cena za to pozorne bezpieczeństwo jest ogromna, choć często niewidoczna na pierwszy rzut oka. To ciche poczucie niespełnienia, to dusza, która nie może rozwinąć skrzydeł. To pytanie, co by było gdyby, które powraca w najcichszych godzinach nocy. To życie w skurczeniu zamiast w pełni rozkwitu. Prawdziwa odwaga nie jest nieobecnością lęku. Nie, absolutnie nie. To świadoma decyzja, by działać pomimo jego obecności. To cicha, wewnętrzna determinacja, by wybrać to, co rezonuje z twoją najgłębszą prawdą, z twoimi wartościami, z głosem twojej duszy. Nawet gdy nogi drżą, a przyszłość jest całkowitą niewiadomą. To nie lekkomyślność, wręcz przeciwnie. To głęboka świadomość ryzyka połączona z jeszcze głębszym zaufaniem. Zaufaniem do siebie, do swoich zasobów, do swojej zdolności radzenia sobie z tym, co życie przyniesie. A lęk? Lęk nie jest twoim wrogiem. Nie musisz go zwalczać, uciszać, ani się go wstydzić. Lęk to archaiczny, potężny sygnał wysyłany przez twój system nerwowy, którego pierwotnym zadaniem jest chronić cię przed realnym zagrożeniem fizycznym. Ale w dzisiejszym świecie często reaguje on tak samo na emocjonalne ryzyko związane ze zmianą, z wystawieniem się na ocenę, z wyjściem ze strefy komfortu. Informuje cię, że opuszczasz znaną sobie mapę i wkraczasz na terytorium wzrostu. To jak nadopiekuńczy rodzic, który krzyczy, gdy robisz pierwszy krok samodzielnie. Jego intencje są dobre, ale jego metody przestarzałe. Zamiast go ignorować lub z nim walczyć, możemy nauczyć się go słuchać, rozumieć i traktować jak cennego, choć czasem nadgorliwego przewodnika. Transformacja nie polega na wyeliminowaniu lęku, bo to niemożliwe i niepotrzebne. Polega na poszerzeniu swojej wewnętrznej przestrzeni na tyle, by lęk mógł w niej istnieć, nie przejmując jednocześnie sterów. Ta ścieżka, którą chcę ci dziś zaproponować, to nie magiczna formuła na pozbycie się niepewności. Nie ma takich. To praktyczny przewodnik, jak kultywować odwagę, bo odwaga to umiejętność, którą jak każdy mięsień można wzmacniać poprzez konsekwentną praktykę. Te 5 kroków to zaproszenie do głębokiej pracy ze sobą. Pracy, która ma moc trwale cię zmienić, krok po kroku, decyzja po decyzji, prowadząc cię w kierunku życia bardziej autentycznego i pełnego. Gotowy? Zapraszam cię w tę podróż w głąb siebie. Krok pierwszy. Zrozumienie źródeł lęku. Zanim podejmiesz jakikolwiek świadomy krok naprzód, musisz najpierw spojrzeć w głąb siebie. Z odwagą i ciekawością, niczym archeolog schodzący do starożytnej krypty, spróbuj odkryć, co kryje się pod powierzchnią twojego strachu. Lęk, który odczuwasz przed podjęciem ważnej decyzji, przed zmianą pracy, zakończeniem relacji,
rozpoczęciem nowego projektu, wyrażeniem swojej opinii. Rzadko dotyczy tylko samej decyzji. Jest on echem przeszłych doświadczeń, starych zranień i głęboko zakorzenionych przekonań o sobie i świecie, które przyjąłeś jako prawdę, często nieświadomie. Wyobraź sobie ten lęk jako głos twojego wewnętrznego strażnika. Ta część twojej psychiki, której jedynym zadaniem jest utrzymanie cię w bezpiecznym, znanym miejscu. Ten strażnik powstał prawdopodobnie w przeszłości, w momentach, gdy zostałeś zraniony, odrzucony, upokorzony lub poniosłeś bolesną porażkę. Wtedy przysiągł sobie: nigdy więcej do tego nie dopuszczę. Jego intencje są najczystsze, chce cię chronić. Ale jego metody są często przestarzałe i nieadekwatne do obecnej sytuacji. Jego jedyną strategią jest unikanie czegokolwiek, co przypomina mu tamten ból, nawet jeśli to nowe doświadczenie jest potencjalnie źródłem ogromnego wzrostu i szczęścia. Aby zrozumieć ten mechanizm i zacząć rozbrajać jego automatyczne reakcje, warto zaprosić swój lęk do rozmowy. To akt radykalnej samoświadomości i współczucia dla tej części ciebie, która się boi. Zamiast od niego uciekać, zamiast go zagłuszać, znajdź ciche, bezpieczne miejsce. Usiądź wygodnie, weź kilka głębokich oddechów i z intencją ciekawości, a nie osądu, zadaj mu kilka pytań. Najlepiej zapisz odpowiedzi w dzienniku. Akt pisania ma magiczną moc ujawniania tego, co ukryte. Nie cenzuruj niczego. Pozwól, by na papier przelało się wszystko, co kryje się pod powierzchnią, nawet jeśli wydaje ci się to irracjonalne, wstydliwe czy dziecinne. Po pierwsze, zapytaj, czego tak naprawdę się boisz. Nazwij ten lęk po imieniu. Bądź jak najbardziej precyzyjny. Zejdź głębiej niż ogólniki typu boję się, że mi się nie uda. Jeśli boisz się porażki, to czego konkretnie w tej porażce się obawiasz? Obawiasz się utraty pieniędzy? Wstydu w oczach innych, rodziny, przyjaciół, współpracowników? Obawiasz się potwierdzenia swojego najgorszego, sekretnego przekonania o sobie, że jesteś niewystarczający, że nie zasługujesz na sukces, że jesteś do niczego? Zidentyfikowanie pierwotnego, nagiego lęku jest absolutnie kluczowe. Często odkrywamy, że większość naszych obaw sprowadza się do kilku podstawowych lęków egzystencjalnych. Lęku przed odrzuceniem i utratą więzi, lęku przed byciem niewystarczającym, niegodnym miłości, sukcesu, szczęścia, lęku przed utratą kontroli, lęku przed nieznanym, lęku przed bólem i cierpieniem. Nazwanie go po imieniu odbiera mu część mocy. Po drugie, sięgnij pamięcią w przeszłość. Zapytaj swój lęk, swoją przestraszoną część. Kiedy ostatnio czułem się podobnie? Do jakiego wspomnienia, może nawet z bardzo wczesnego dzieciństwa, prowadzi mnie to uczucie? Ten skurcz w żołądku, to napięcie w karku, ten głos w głowie mówiący nie rób tego. Co się wtedy wydarzyło? Kto mnie skrytykował, gdy próbowałem czegoś nowego? Kto mnie zawiódł, gdy zaufałem? Kto się ze mnie śmiał? Często z zaskoczeniem odkrywamy, że nasz obecny paraliżujący lęk przed wystąpieniem publicznym ma swoje korzenie w sytuacji, gdy jako dziecko zostaliśmy wyśmiani przez klasę, gdy nasza praca domowa została skrytykowana przez nauczyciela, czy gdy rodzic zareagował złością na nasz błąd. Zrozumienie, że obecny lęk jest w dużej mierze automatyczną, archaiczną reakcję na przeszłe wydarzenia, pozwala oddzielić realne zagrożenie, które często jest minimalne lub nieistniejące, od projekcji umysłu i odzyskać poczucie sprawczości w teraźniejszości. Możesz nawet napisać list do swojego młodszego ja z tamtego okresu, oferując mu współczucie, zrozumienie i zapewnienie, że teraz, jako dorosły, masz więcej zasobów, mądrości i wsparcia, by sobie poradzić z podobną sytuacją. Masz narzędzia, których wtedy nie miałeś. Po trzecie, zmierz się z najgorszym możliwym scenariuszem, ale zrób to w sposób konstruktywny, a nie destrukcyjny. Lęk żywi się tym, co niejasne, tym, co pozostaje w cieniu. Wyprowadź najgorszy scenariusz na światło dzienne. Jaka jest absolutnie najgorsza rzecz, która mogłaby się stać, gdybyś podjął tę decyzję i wszystko poszłoby nie tak? Opisz ten scenariusz szczegółowo,
nie omijając bolesnych detali. A teraz, zamiast na tym poprzestać i pogrążyć się w rozpaczy, zapytaj siebie, czy przetrwałbym to? Jakie zasoby mam w sobie i wokół siebie, by sobie z tym poradzić? Pomyśl o swoich siłach charakteru, o swojej wytrwałości, kreatywności, zdolności adaptacji, poczuciu humoru. Pomyśl o wsparciu, które masz wokół siebie, o przyjaciołach, rodzinie, mentorach, społeczności. Pomyśl o swoich umiejętnościach i doświadczeniach, nawet jeśli ta konkretna sytuacja jest nowa. Wiele razy w życiu stawiałeś czoła trudnościom i wychodziłeś z nich silniejszy. Kto mógłby ci pomóc? Jakie kroki mógłbyś podjąć, aby zminimalizować szkody? Tworząc plan awaryjny dla najgorszego przypadku, paradoksalnie odbierasz mu ogromną część mocy. Lęk karmi się nieznanym, a ty właśnie oświetlasz jego najciemniejszy zakątek, udowadniając sobie, że nawet w najtrudniejszych okolicznościach masz w sobie siłę i zasoby, by przetrwać i się podnieść. W psychologii często mówi się o czystym bólu i brudnym bólu. Czysty ból to naturalne, nieuniknione uczucie lęku, smutku, rozczarowania, które towarzyszą życiu. Brudny ból to druga warstwa cierpienia, którą sami sobie dokładamy. To wstyd, że się boisz, złość na siebie za niezdecydowanie, poczucie winy, samokrytyka, rozpamiętywanie. Dialog z lękiem, zrozumienie jego źródeł pozwala oddzielić te dwie warstwy. Pozwala zaakceptować czysty ból lęku jako część ludzkiego doświadczenia. Jest okej czuć strach. I uwolnić się od brudnego bólu samokrytyki, która jest naprawdę destrukcyjna. Ten krok to fundamentalne położenie podwalin pod prawdziwą odwagę. Zobaczenie swojego lęku, zrozumienie go, a nie udawanie, że go nie ma. Krok drugi. Akceptacja niepewności. Siła płynąca z wrażliwości. Żyjemy w kulturze, która gloryfikuje pewność, kontrolę, twarde dane i posiadanie wszystkich odpowiedzi. Wrażliwość, czyli przyznanie się do niewiedzy, do niepewności, do braku gwarancji, do tego, że czujesz się kruchy, jest często postrzegana jako słabość. Coś, co należy ukryć, by nie zostać zranionym. Tymczasem paradoksalnie, wrażliwość jest jednym z najpotężniejszych źródeł odwagi i odporności psychicznej. Twoje ciało reaguje na niepewność tak samo, jak na fizyczne zagrożenie. Aktywuje układ współczulny, ten pradawny tryb walcz lub uciekaj. Serce bije szybciej, oddech przyspiesza, mięśnie się napinają, krew odpływa z narządów trawiennych. To alarm. Pragnienie kontroli, potrzeba posiadania pewności, to naturalna próba wyłączenia tego alarmu, uspokojenia systemu nerwowego. Problem w tym, że życie jest z natury niepewne, jest płynne, zmienne, pełne niespodzianek. Próba jego kontrolowania jest jak próba powstrzymania fal oceanu gołymi rękami, wyczerpująca i skazana na porażkę. Im bardziej kurczowo próbujesz uchwycić pewność, tym bardziej się ślizga. Odwaga w podejmowaniu decyzji wymaga fundamentalnego porzucenia iluzji, że jesteś w stanie wszystko przewidzieć i kontrolować. Prawdziwa siła nie polega na budowaniu coraz grubszych, nieprzepuszczalnych murów obronnych przed życiem. Polega na rozwijaniu w sobie elastyczności, giętkości i zaufania do swojej zdolności radzenia sobie z tym, co przyniesie życie, niezależnie od tego, co to będzie. Twoim celem nie jest wyeliminowanie niepewności, ale poszerzenie swojego wewnętrznego okna tolerancji na dyskomfort z nią związany. Chodzi o to, by niepewność mogła istnieć, a ty mógłbyś nadal funkcjonować czując ją, ale nie będąc przez nią sparaliżowany czy przytłoczony. Praktykowanie akceptacji niepewności zaczyna się od radykalnego, bezwarunkowego współczucia dla samego siebie. Kiedy czujesz lęk i paraliż decyzyjny, twój wewnętrzny krytyk prawdopodobnie wchodzi na scenę z pełną mocą, oskarżając cię o niezdecydowanie, słabość, głupotę. Mówi: inni sobie radzą, a ty nie, weź się w garść, jesteś do niczego. Twoim zadaniem jest świadome zauważenie tego głosu i zastąpienie go głosem życzliwego, mądrego przyjaciela. Wykonaj prostą praktykę uważności na uczucie niepewności.
Nie musisz medytować godzinami, wystarczy kilka minut. Usiądź w ciszy i spokoju, zamknij oczy lub skieruj wzrok w dół. Weź kilka głębokich oddechów, pozwalając ciału się rozluźnić. Teraz skieruj uwagę do wewnątrz i zlokalizuj uczucie niepewności w swoim ciele. Gdzie ono się znajduje? Czy czujesz ucisk w gardle, który utrudnia mówienie? Ciężar, a może pustkę w klatce piersiowej? Skurcz, a może motyle w żołądku? Napięcie w ramionach, jakbyś chciał się ukryć. Skieruj całą swoją uwagę, całą swoją życzliwą ciekawość na to miejsce w ciele. Nie próbuj tego uczucia usunąć, zmienić, zwalczyć ani oceniać. Po prostu obserwuj to odczucie z łagodną uwagą. Jakie ma granice? Czy jest gorące, czy zimne? Czy jego intensywność się zmienia z każdym oddechem? Czy pulsuje, czy jest stałe? Czy ma kolor, fakturę? Oddychaj w to miejsce, wyobrażając sobie, że z każdym wdechem tworzysz wokół tego odczucia więcej przestrzeni, więcej luzu. Pozwalasz mu po prostu być. Ta prosta praktyka uczy twój układ nerwowy, że możesz odczuwać dyskomfort, lęk, niepewność, smutek, nie będąc przez niego natychmiast przytłoczonym lub zmuszonym do ucieczki. Uczysz swoje ciało i umysł, że możesz tolerować niepewność. Wprowadź do swojego wewnętrznego dialogu 3 filary współczucia wobec siebie, sformułowane przez dr Kristin Neff. Po pierwsze, życzliwość wobec siebie. Powiedz sobie to, co powiedziałbyś najlepszemu przyjacielowi, gdyby był w tej samej sytuacji i czuł to samo, co ty. Może to być proste. Och, kochanie, to naprawdę trudne. Widzę, jak bardzo się boisz i czujesz zagubienie. To naturalne w takiej sytuacji. Jestem tu dla ciebie. Zastąp surowy osąd łagodną, wspierającą obecnością. Po drugie, poczucie wspólnego człowieczeństwa. Przypomnij sobie, że nie jesteś sam w tym doświadczeniu. Każdy człowiek na tej planecie zmaga się z lękiem, niepewnością, poczuciem bycia niewystarczającym. To część bycia człowiekiem, uniwersalne doświadczenie, a nie twoja osobista wada czy porażka. To cierpienie łączy cię z innymi, zamiast cię od nich oddzielać. Po trzecie, uważność. Obserwuj swoje myśli i uczucia, w tym lęk i niepewność, bez utożsamiania się z nimi. Zauważaj je, pozwól im przepływać, zamiast się na nich fiksować i brać je za absolutną prawdę o rzeczywistości. Jesteś niebem, a twoje uczucia i myśli są tylko przelotnymi chmurami. Niebo pozostaje niezmienione przez chmury. Wrażliwość to zgoda na bycie niedoskonałym. To odwaga, by pokazać się światu i co ważniejsze, sobie samemu takim, jakim jesteś, z całym bagażem wątpliwości, zranień i lęków. Kiedy przestajesz walczyć z niepewnością, a zaczynasz ją akceptować jako nieodłączny element życia, uwalniasz ogromną ilość energii, którą do tej pory zużywałeś na daremną walkę o kontrolę. Tę energię możesz teraz przeznaczyć na świadome, celowe i odważne działanie. Działanie, które płynie z akceptacji, a nie z iluzji pewności. Krok trzeci. Wsłuchanie się w wewnętrzny głos. Mądrość poza logiką. Twój umysł jest potężnym narzędziem analitycznym. Jest niezastąpiony w tworzeniu list za i przeciw, obliczaniu prawdopodobieństwa, analizowaniu danych, planowaniu. To wspaniały sługa, ale kiepski pan, zwłaszcza gdy przychodzi do najważniejszych życiowych decyzji. Tych, które dotyczą twojej ścieżki, twoich relacji, twojego prawdziwego powołania. W takich przypadkach sama logika często nie wystarcza lub prowadzi do impasu, gdzie argumenty po obu stronach wydają się równie silne, a ty kręcisz się w kółko, analizując w nieskończoność. Dzieje się tak, ponieważ posiadamy drugi, znacznie subtelniejszy, ale często mądrzejszy i głębszy system nawigacji. Nazywamy go intuicją, przeczuciem, mądrością ciała, głosem serca. Intuicja to nie magiczne przeczucie czy myślenie życzeniowe. To głęboka, skumulowana mądrość twoich dotychczasowych doświadczeń, twoich wartości, twoich najgłębszych potrzeb i pragnień, przetwarzana i przechowywana w podświadomości i w ciele. Twoje ciało pamięta wszystko, przez co przeszło
Nie tylko fakty, ale i odczucia, emocje, niuanse. Sieć neuronów w twoim sercu i jelitach jest tak rozbudowana, że neuronaukowcy nazywają je czasem drugim mózgiem. Ta somatyczna inteligencja przetwarza informacje w tle i komunikuje się z tobą w języku odczuć, impulsów, subtelnych sygnałów, w przeciwieństwie do głośnego, werbalnego języka umysłu. Problem polega na tym, że w naszej głowie toczy się nieustanna rozmowa wielu głosów, niczym na zatłoczonym targu. Głos intuicji jest najcichszy i najtrudniej go usłyszeć wśród zgiełku lęku, wątpliwości, cudzych opinii i wewnętrznego krytyka. Musisz nauczyć się je rozróżniać. Wyobraź sobie, że w twoim wewnętrznym świecie mieszkają 3 główne postacie, które często zabierają głos w momencie decyzji. Wewnętrzny krytyk. Ten głos brzmi jak surowy rodzic, wymagający nauczyciel albo wymagający szef. Jest oceniający, porównujący, pełen pretensji. Używa słów powinieneś, musisz, nigdy ci się nie uda, co inni powiedzą. Jego celem, choć wypaczonym, jest motywowanie cię przez wstyd i lęk przed porażką. Skutkiem jest najczęściej paraliż, poczucie beznadziei i rezygnacja. Jego głos jest głośny, oskarżycielski. Często powtarza utarte, negatywne frazy. Przestraszone dziecko. Ten głos pochodzi z twoich dawnych, niezagojonych zranień. Mówi z perspektywy bezradności, paniki, histerii, lęku przed opuszczeniem i odrzuceniem. Błaga o bezpieczeństwo za wszelką cenę, nawet jeśli to bezpieczeństwo oznacza pozostanie w sytuacji szkodliwej lub ograniczającej. Jego głos jest emocjonalny, przerażony, czasem dramatyczny. Mówi: nie mogę tego zrobić, to za trudne. Co jeśli mnie zostawią? Umrę ze strachu. Mądry starzec, intuicja. Ten głos jest spokojny, wyważony, bez pośpiechu. Nie jest nacechowany silnymi emocjami, ani paniką, jak dziecko, ani złością czy osądem, jak krytyk. Jego głos jest neutralny, ale ma w sobie głęboki spokój i pewność. Nie dyskutuje, nie przekonuje argumentami, nie szantażuje. Po prostu stwierdza prawdę, która rezonuje głęboko w twoim wnętrzu, w twoim ciele. Może to być subtelne uczucie lekkości, przestrzeni, spokoju w klatce piersiowej, przy jednej opcji, a napięcie skurcz, uczucie ciężaru przy drugiej. Głos mądrego starca przynosi poczucie klarowności i wewnętrznego spokoju, nawet jeśli jego rada wskazuje na trudniejszą, mniej wygodną, ale bardziej autentyczną drogę. Ten głos jest jak kompas. Nie obiecuje, że droga będzie łatwa, ale wskazuje właściwy kierunek. Jak nauczyć się słuchać tego cichszego głosu? Jednym z najpotężniejszych narzędzi jest ćwiczenie somatycznego skanowania decyzji. Usiądź lub połóż się wygodnie w cichym miejscu. Zamknij oczy. Weź kilka głębokich oddechów, by się uziemić. Teraz wyobraź sobie, że już podjąłeś decyzję A. Zobacz ją, poczuj ją, żyj z nią przez kilka minut w swojej wyobraźni. Tak realistycznie, jak tylko potrafisz. Zauważ, co dzieje się w twoim ciele, gdy żyjesz z tą decyzją. Czy czujesz napięcie w ramionach, ucisk w gardle, ciężar w klatce piersiowej, skurcz w żołądku? Czy twoje ciało jakby się kurczyło, zamykało? Czy czujesz ogólne poczucie niepokoju? To ważna informacja, którą wysyła ci twoja somatyczna inteligencja. Teraz zresetuj się. Weź kilka głębokich oddechów, potrząśnij lekko ciałem, uwolnij poprzednie wyobrażenie. Następnie wyobraź sobie, że podjąłeś decyzję B lub C, jeśli masz więcej opcji. Ponownie, żyj z tą decyzją przez chwilę w swojej wyobraźni. Co teraz czujesz w ciele? Może rozluźnienie w klatce piersiowej, poczucie lekkości, przestrzeni, poszerzenia. Może delikatny uśmiech na twarzy. Czy czujesz spokój, nawet jeśli jest on zmieszany z nutą naturalnego lęku przed nieznanym? Zaufaj tym pierwszym, subtelnym odczuciom w ciele. Twoje ciało wie. Pamięta i przetwarza informacje w sposób, do którego analityczny umysł nie ma dostępu. Zaufanie swojej intuicji to umiejętność, którą trenuje się jak każdy mięsień. Zacznij od małych, codziennych spraw, gdzie stawka jest niska.
zastanawiając się, co zjeść na obiad, którą drogą wrócić do domu, czy odebrać telefon od nieznanego numeru. Sprawdź, co podpowiada ci pierwsze, ciche, cielesne uczucie, zanim włączy się analiza umysłu. Im częściej będziesz jej słuchać, weryfikować jej trafność w małych sprawach i odczuwać jej subtelny język, tym głośniejsza i wyraźniejsza stanie się w momentach wielkich, życiowych wyborów. Uczysz się słuchać głosu swojej wewnętrznej prawdy ponad zgiełk lęku i oczekiwań. Krok 4. Odwaga przekuta w działanie. Metoda małych kroków. Gdy już lepiej rozumiesz swój lęk, potrafisz akceptować niepewność i zaczynasz słuchać głosu swojej intuicji. Przychodzi moment kluczowy. Przekucie tej wewnętrznej pracy w konkretne działanie. Myśl o wielkiej, przełomowej decyzji, o założeniu firmy, przeprowadzce na inny kontynent, zmianie zawodu, rozpoczęciu trudnej rozmowy może być absolutnie paraliżująca. Sama skala zmiany wydaje się przytłaczająca, a nasz mózg w obliczu tak ogromnego zadania często wybiera najprostszą strategię. Unikanie, czyli prokrastynację. Odwlekanie decyzji i działania staje się bezpieczną przystanią, mimo że na dłuższą metę kosztuje nas znacznie więcej niż podjęcie ryzyka. Kluczem do przełamania tego impasu jest fundamentalna zmiana perspektywy. Zamiast myśleć o jednym, gigantycznym skoku nad przepaścią, który wydaje się niemożliwy, skup się na budowaniu mostu, krok po kroku, deska po desce. Odwaga rośnie poprzez działanie. Nie rodzi się z myślenia o działaniu, ani z czekania, aż lęk zniknie. Rodzi się w trakcie ruchu. Małe kroki działają genialnie, ponieważ omijają główny system alarmowy twojego mózgu, ciało migdałowate. Wielkie, przerażające cele, cała przepaść, aktywują pełną, paniczną reakcję lękową. Stop! To zbyt niebezpieczne. Ale małe, niemal trywialne kroki przemykają pod radarem. Nie uruchamiają pełnej reakcji obronnej, pozwalając ci na subtelne, niemal niezauważalne poruszanie się w kierunku, który cię przeraża. Każdy taki mały krok, wykonany pomimo lekkiego drżenia, jest jak głos oddany na rzecz twojej odważniejszej, przyszłej wersji siebie. Zastosuj podejście oparte na tożsamości, spopularyzowane przez Jamesa Cleara w książce Atomowe nawyki. Zamiast skupiać się wyłącznie na celu końcowym, na przykład muszę znaleźć nową, lepiej płatną pracę, skup się na tożsamości, którą chcesz zbudować. Na przykład jestem osobą, która proaktywnie zarządza swoją karierą i otwiera się na nowe możliwości. A następnie każdego dnia zapytaj siebie, jaki jeden maleńki krok zrobiłaby dzisiaj osoba, która proaktywnie zarządza swoją karierą, osoba, która żyje w zgodzie ze swoimi wartościami, osoba, która buduje głęboką relację. Odpowiedź będzie znacznie mniej przerażająca niż zmienić całe życie. Może to być 15 minut przeglądania ofert pracy online, wysłanie jednej wiadomości do znajomego z branży z pytaniem o radę, przeczytanie jednego rozdziału książki na dany temat, napisanie jednego zdania o swoich uczuciach, powiedzenie jednego nie. Chodzi o rytuał, o codzienny dowód dla siebie, że jesteś osobą, która robi to, co jest zgodne z jej nową tożsamością. Pamiętaj, że pierwszy krok często budzi największy opór, zarówno wewnętrzny, jak i zewnętrzny. Kiedy zdecydujesz się na zmianę, nawet niewielką, twoje otoczenie przyzwyczajone do twojej starej wersji może zareagować ze zdziwieniem, sceptycyzmem, a nawet krytyką. Ale po co? Przecież było dobrze. Twoje własne stare nawyki, przekonania i lęki będą cię ciągnąć z powrotem do znanej, choćby niekomfortowej, strefy komfortu. Bądź na to przygotowany. To naturalne. Twoim zadaniem nie jest wyeliminowanie tego oporu. To niemożliwe od razu. Twoim zadaniem jest nauczenie się, jak działać pomimo niego. Krok po kroku, deska po desce. Traktuj te małe kroki jak eksperymenty naukowe. Jesteś badaczem we własnym laboratorium życia. Twoja hipoteza brzmi: myślę, że ten mały krok przybliży mnie do pożądanego rezultatu, pożądanej tożsamości. Wykonujesz eksperyment,
podejmujesz działanie. Wynik tego eksperymentu, niezależnie od tego, jaki będzie, to tylko dane, informacja zwrotna. To nie jest porażka. To cenna lekcja, która pozwala ci skorygować kurs, nauczyć się czegoś o sobie, o świecie, o wybranej ścieżce. Takie podejście zdejmuje ogromną presję psychiczną. Zamienia przerażające wyzwanie w serię wykonalnych, a nawet ciekawych zadań. Celebruj sam fakt podjęcia działania, a nie tylko jego rezultat. Zwycięstwem nie jest tylko zdobycie pracy marzeń czy stworzenie idealnego produktu. Zwycięstwem jest wysłanie aplikacji pomimo lęku. Zwycięstwem jest wykonanie tego jednego telefonu. Zwycięstwem jest otwarcie pustej strony zeszytu i napisanie pierwszego zdania. Zwycięstwem jest odwaga, by spróbować, by się pokazać, by zrobić ten jeden, mały, odważny ruch naprzód, pomimo głosu lęku. Krok 5. Pielęgnowanie wewnętrznej siły, budowanie trwałej odporności. Odwaga nie jest jednorazowym, heroicznym aktem, po którym można spocząć na laurach i powiedzieć: okej, już mam odwagę, nic więcej nie muszę robić. Nie. Odwaga jest procesem, jest sposobem bycia, jest stylem życia, który wymaga stałej pielęgnacji, troski i uwagi. Kiedy już podejmiesz odważną decyzję i zaczniesz działać, nawet jeśli to tylko te małe kroki, twoim kolejnym kluczowym zadaniem jest budowanie wewnętrznej siły i odporności. To one pozwolą ci wytrwać na nowej drodze, zwłaszcza gdy pojawią się nieuniknione trudności, niepowodzenia, chwile zwątpienia czy zmęczenia. To tworzenie fundamentów, na których może opierać się twoja stała gotowość do działania w zgodzie ze sobą. Twoja odwaga potrzebuje paliwa. Tym paliwem jest świadoma dbałość o siebie na wszystkich poziomach: fizycznym, emocjonalnym, mentalnym i duchowym. To codzienne, często niezauważalne dla świata zewnętrznego, małe praktyki, które wzmacniają twoją wewnętrzną strukturę, czyniąc cię bardziej odpornym na sztormy życia. Naucz się świadomie świętować, a przynajmniej zauważać i doceniać małe zwycięstwa. Ten jeden mały krok, który zrobiłeś dzisiaj, zauważ go, poczuj go. Celebracja nie jest trywialna czy narcystyczna. To strategiczny akt neurologiczny. Kiedy zauważasz i doceniasz swój wysiłek i swoje małe sukcesy, twój mózg uwalnia dopaminę, neuroprzekaźnik odpowiedzialny za motywację i dobre samopoczucie. Tworzysz w ten sposób pozytywną pętlę wzmocnienia, która uczy twój mózg, że odważne działanie, mimo że trudne, przynosi wewnętrzną nagrodę. Zwalniaj tempo, by uznać to za sukces. Zatrzymaj się na chwilę. Poczuj w ciele satysfakcję, dumę, tę zdrową, ulgę. Nawet jeśli świat tego nie widzi, ty wiesz, co zrobiłeś. Stwórz swoją osobistą radę nadzorczą. Pomyśl o ludziach w twoim otoczeniu. Którzy z nich dodają ci energii, wierzą w ciebie bezwarunkowo, podnoszą cię na duchu, gdy jest trudno. A którzy ją odbierają swoją krytyką, pesymizmem, ciągłym zniechęcaniem. Świadomie wybierz 3 do 5 osób. Mogą to być przyjaciele, członkowie rodziny, mentorzy, terapeuta, które będą twoją radą nadzorczą. To osoby, z którymi możesz podzielić się swoimi lękami i planami, wiedząc, że zostaniesz wysłuchany ze współczuciem i otrzymasz wsparcie, a może i mądrą, wspierającą radę. Kiedy stajesz przed wyzwaniem lub wątpisz w siebie, zwróć się do nich, mentalnie lub realnie. Nie bój się prosić o pomoc. Prośba o wsparcie nie jest oznaką słabości, wręcz przeciwnie, jest oznaką siły, samoświadomości i mądrości, bo wiesz, że nie musisz dźwigać wszystkiego w pojedynkę. Jesteśmy istotami społecznymi. Wsparcie innych jest kluczowe dla naszej odporności. Naucz się odpoczywać, a nie rezygnować. Na drodze odwagi pojawią się momenty zmęczenia, zniechęcenia, bolesne upadki i chwile zwątpienia, gdy głos lęku i krytyka wydadzą się głośniejsze niż kiedykolwiek. To naturalne. Jesteś człowiekiem, a nie maszyną. Kluczowe jest, by w takich chwilach pozwolić sobie na odpoczynek, na żałobę po stracie, jeśli coś się nie udało, na regenerację, zamiast uznawać to za porażkę i rezygnować z całej podróży. Odpoczynek nie jest brakiem działania.
Odpoczynek jest strategicznym elementem budowania siły i odporności na dłuższą metę. Zadbaj o sen, o dobre odżywianie, o ruch na świeżym powietrzu, o chwilę prawdziwego relaksu i zabawy. To fundamenty Twojej odporności psychicznej i fizycznej. Dbaj o swoje ciało, bo to ono niesie Cię przez świat i doświadczenia. Stwórz swój portfel odwagi. Może to być fizyczny słoik, do którego wrzucasz zapisane karteczki, notatka w telefonie, specjalny zeszyt, plik na komputerze. Za każdym razem, gdy zrobisz coś pomimo lęku, cokolwiek, nawet najmniejszą rzecz, zapisz to. Opisz krótko sytuację, co czułeś aż przedtem, jak duży był lęk w skali od 1 do 10 i co zrobiłeś aż. Po kilku tygodniach, miesiącach będziesz miał namacalny, materialny dowód swojej siły, wytrwałości i odwagi. W chwilach zwątpienia, gdy lęk będzie szczególnie głośny, będziesz mógł zajrzeć do swojego portfela odwagi i przypomnieć sobie, że już wielokrotnie stawiałeś czoła wyzwaniom. Działałeś pomimo strachu i wychodziłeś z nich, nawet jeśli nie zawsze idealnie, ale zawsze z nową mądrością i większą siłą. To Twoja osobista historia sukcesu. Pielęgnowanie wewnętrznej siły to codzienna, cierpliwa praca. To zobowiązanie wobec samego siebie, że będziesz swoim największym sojusznikiem na drodze do życia, którego naprawdę pragniesz. Życia, które jest autentyczne, pełne i zgodne z Tobą. To ciągłe wracanie do tych 5 kroków, za każdym razem z większą świadomością, łagodnością i wiarą w siebie. Przebyłeś ze mną ścieżkę tych 5 kroków, które prowadzą od paraliżującego lęku do świadomej, umocowanej w sercu odwagi. Pamiętaj, że to nie jest linearna podróż z wyraźnym początkiem i końcem, która kończy się, gdy podejmiesz tę jedną wielką decyzję. To cykl, spirala, do której będziesz wracać wielokrotnie przy każdym kolejnym życiowym wyborze. Za każdym razem z większą świadomością, mądrością i wprawą. Nie chodzi o to, by raz na zawsze pozbyć się lęku czy niepewności. Chodzi o to, by nauczyć się z nimi żyć, traktować je jak sygnały, a nie przeszkody nie do pokonania. To nie jest ścieżka samodoskonalenia w celu zaimponowania światu czy zdobycia zewnętrznych laurów. To ścieżka powrotu do domu, do siebie, do swojej autentycznej, silnej, wrażliwej istoty. Odwaga, ta prawdziwa, cicha odwaga, nie polega na dokonywaniu wielkich, spektakularnych, heroicznych czynów każdego dnia, choć czasem i takie się zdarzają. Ona znajduje się w cichych, często niewidocznych dla świata, codziennych wyborach i momentach. W odwadze, by być autentycznym w rozmowie, nawet jeśli czujesz się niezręcznie. W odwadze, by postawić zdrową granicę bliskiej osobie, nawet jeśli boisz się jej reakcji. W odwadze, by poprosić o pomoc, gdy jej potrzebujesz, zamiast udawać, że radzisz sobie ze wszystkim. W odwadze, by wybaczyć sobie błąd i spróbować jeszcze raz, z nową mądrością płynącą z doświadczenia. W odwadze, by po prostu być tym, kim naprawdę jesteś, w świecie, który często chce, żebyś był kimś innym. Nie musisz mieć gotowego planu na całe życie. Nie musisz wiedzieć, co będzie za 5 lat, ani nawet za rok. Ta presja jest paraliżująca i niepotrzebna. Musisz tylko wiedzieć, jaki jest Twój następny, mały, odważny krok. Skup całą swoją uwagę i energię tylko na nim. Zrób ten jeden, wykonalny ruch, pomimo lęku. Reszta drogi odsłoni się we właściwym czasie, w miarę jak będziesz poruszać się naprzód, jako naturalna konsekwencja Twoich świadomych, odważnych wyborów. Twoje prawdziwe życie. Jeśli te słowa były dla Ciebie wartościowe, zostaw proszę komentarz poniżej. Podziel się swoimi refleksjami, przemyśleniami, a może nawet swoim małym, odważnym krokiem, który zamierzasz podjąć. Twoja perspektywa jest dla nas niezwykle ważna. A jeśli chcesz więcej takich inspirujących treści, zasubskrybuj kanał i włącz powiadomienia, aby nie przegapić kolejnych odcinków. Dziękuję, że jesteś z nami na tej drodze.